Po premierze Gotika Piranha Bytes nie zwlekało zbyt długo z dalszym rozbudowywaniem swojego growego portfolio. Po odejściu trójki z Mad Scientists pozostali pracownicy zostali podzieleni na dwie części. Pierwszą ekipę, dowodzoną przez Alexa Brygemana i Stefana Newla, oddelegowano do stworzenia dodatku do Gotika. W czerwcu 2001 roku na dwóch największych niemieckich forach zrzeszających fanów tytułu deweloperzy zaczęli podpytywać graczy o pomysły na elementy, które mogliby dodać do swojej gry. Okres nadsyłania propozycji trwał zaledwie tydzień, a odzew i tak był ogromny. Ekipa pierwsza zabrała się więc powoli do pracy. Druga ekipa, do której trafili Mike Hoge, jego przyjaciel z lat młodości, coraz mocniej angażujący się w sprawy związane z projektowaniem gier Bjorn Pankratz, zajęła się zaś opracowywaniem czegoś zupełnie nowego. Shootera z mocnym naciskiem na fabułę w stylu Deus Ex. Ten projekt nigdy nie opuścił jednak fazy konceptualizacji. Po kilku miesiącach usilnego opracowywania bazy pod nową grę, druga ekipa zrozumiała, że o wiele bardziej wolałaby stworzyć coś, co już znają. Zdecydowali, że Gothic 2 nie jest wcale takim złym pomysłem i późnym latem 2001 roku było już jasne, że sequel zostanie nowym projektem studia. Zbiegło się to idealnie w czasie z okresem bardzo dobrego prosperowania firmy matki Piranha Bytes, Fenomedia AG. Przełom wieków był okresem zwanym przez ekonomistów bańką internetową. Przedsiębiorstwa działające w internecie, takie jak Fenomedia, stały się bardzo kuszące dla inwestorów tylko i wyłącznie z powodu ich obecności w sieci, która niekoniecznie szła w parze z jakimikolwiek dochodami. Doszło do tego, że spółka ta była wyceniana na 400 milionów euro i korzystała z tego póki mogła. To wtedy 14 sierpnia 2001 roku podpisała umowę na ogólnoświatową dystrybucję gier z austriackim JoWood. Umowa opiewała na 9 tytułów, w tym na konsole PlayStation 2 i Xbox, a wśród zapowiadanych gier znalazł się sequel Gotika. Zarząd Fenomedia nie zamierzał zawieść oczekiwań swojego nowego partnera, więc zadecydował, że prace nad dodatkiem zostaną porzucone, część ekipy za niego odpowiedzialnej włączona do innego poddziału firmy matki, a reszta przesunięta do drużyny zajmującej się sequelem. Cały wysiłek Piranha Bytes skupiono więc na Gothicu 2. Tym samym z początkowej czwórki założycieli firmy przy sequelu gry miał pracować tylko jeden, Mike Hoge. Tom Pucki zajmował się już wtedy jedynie relacjami z mediami. W międzyczasie dwóch programistów, ale i zarazem fanów gry ukrywających się pod nickami Nico D i Pyrox zaczęło rozpracowywać struktury plików wykorzystywanych przez Gotika, tworząc wspólnie narzędzia do modyfikacji gry. Wymieniali się informacjami na tym samym forum, na którym udzielali się programiści z Piranha Bytes, więc kwestią czasu było oficjalne wsparcie dla ich wysiłków. Połączenie narzędzi dwóch fanów z wypuszczonym przez studio zestawem dla moderów tworzyło niezwykłą okazję dla miłośników wzbogacania gier. Gotika można było bardzo swobodnie modyfikować. Nico zaś za swoje zasługi został zaproszony do Bochum, gdzie po rozmowie z Alexem Brygemanem zgodził się dołączyć do zespołu jako programista odpowiedzialny za ulepszanie silnika Zengen. Jednak Zengen nie był jedynym silnikiem, do którego przyłożyło rękę Piranha Bytes. Niedługo po tym, jak w 1999 roku Fenomedia wykupiła Piranha, niemiecki deweloper wyłożył pieniądze na małą, ale dobrze prosperującą firmę Code Cult, pracującą powoli nad swoim zaawansowanym silnikiem graficznym Code Creatures. To właśnie o jego wczesną wersję oparty był projekt Cerberus z poprzedniego tysiąclecia. Obie firmy wspierały się w swoich działaniach. Programiści Code Cult wspomagali pracę nad grami Piranha Bytes, a graficy Piranha Bytes pomogli na przykład przygotować benchmark silnika, który następnie opublikowano w 2002 roku. Nadszedł czas na wybranie dyrektora studia, kogoś, kto zadbałby o kwestie prawne, administrację i finanse studia. Został nim pracujący dotąd w Fenomedii jako szef działu informatycznego Michael Rüwe. Nie był on jednak nieznany Piraniom, był przyjacielem z liceum Michaela Hoge, razem grywali też w piłkę nożną i papierowe RPG z Bjornem Pankratzem na wiele lat, zanim razem trafili do tej samej firmy. Rüwe miał również na koncie nieco pracy programistycznej przy projekcie Cerberus. W roli dyrektora sprawdził się wyśmienicie, a swoje stanowisko zajmuje do dziś. Uzbrojeni w niezbędne doświadczenie po zbyt długim, niepotrzebnie przeciąganym okresie powstawania Gotika, jego autorzy tworzyli o wiele bardziej zgrany zespół i mogli lepiej wykorzystywać swoje atuty.
Choć w porywach było ich więcej, rdzeń ekipy pracującej nad Gothiciem 2 liczył raptem 13 osób. Opracowaniem ogólnego rysu fabularnego zajął się jako weteran w firmie Mike Hoge, a pomagał mu jego wieloletni przyjaciel Bjorn Pankratz. Jednak kiedy przyszło stworzyć sequel do Gothica, głównym problemem okazała się technologia. Piranie miały gotowy silnik z engine oraz programistów, którzy ze sporą swobodą potrafili w nim tworzyć. Nie uśmiechało im się zmienianie go na inny. Co prawda Fenomedia zaproponowała Piraniom, by użyły przy Gothicu 2 silnika Code Creatures i pokazały światu możliwości programistów z Zagłębia Rury, ale było to niemożliwe do zrealizowania, gdyż nowa technologia była wtedy jeszcze zbyt niedopracowana. Ostatecznie zdecydowano, że bazą pod sequel będzie ulepszona wersja z engine. Piranie wiedziały jednak, że będą musiały działać szybko, w przeciwnym wypadku skok technologiczny u konkurencji mógłby sprawić, że nowa gra Niemców wypadnie zwyczajnie słabo i nikt Gothica 2 nie kupi. Zaczęło się 11 miesięcy bardzo wytężonej pracy małego studia. Twórcy, nauczeni doświadczeniem, skąpili zapowiedzi czy nawet wywiadów, dopóki nie mieli solidnej podstawy pod nową grę. Pięknem pierwszego Gothica było to, że niedoświadczeni twórcy dzięki połączeniu swojej pomysłowości ze sporą dozą szczęścia zdołali stworzyć grę, która mimo swych wad okazała się powiewem świeżości w gatunku fantasy. Mike Hoge wykreował na potrzeby pierwszej części Gothica śniącego, m.in. dlatego, że nie chciał zadowolić się sztampowymi smokami. Wyzwaniem przy dwójce było przebicie tego bossa jakąś jeszcze paskudniejszą poczwarą. Twórcy czuli pewną niemoc, ich śniący był dla nich na tyle idealny, że nie bardzo mieli pomysł na coś lepszego. Nie pomagali fani, którzy co rusz wspominali na forach o smokach. Większość dzieł z gatunku fantasy również miała swoje smoki, była to więc swego rodzaju moda. Czas naglił, a chcąc nie chcąc trzeba było w końcu zdecydować się na jakiegoś przeciwnika. Niechęć twórców do magicznych, skrzydlatych potworów powoli zanikała. W końcu zdecydowali, że skoro wszystko kieruje ich ku ziejącemu ogniem gadowi, to trzeba ulec i wprowadzić go do gry. Pogodzeni z występem smoka, postanowili na swój sposób trochę go ulepszyć. Na przykład miło by było z taką wielką istotą porozmawiać. Miało to sens, gdyż pomagało lepiej wyjaśnić, z kim w zasadzie zmaga się bohater. Wśród pomysłów było też na przykład latanie na smoku wysoko nad ziemią, ale z powodu ograniczeń technicznych idea pozostała w sferze marzeń. Zadowoleni ze swojego gadającego bossa, twórcy stwierdzili jednak, że po tym całym wysiłku związanym z jego wymyśleniem, w sumie szkoda by było poprzestać na jednym. Tak powstały kolejne smoki: czerwony, zielony, brązowy i biały. Pierwszy Gothic oddawał w ręce graczy tętniący życiem mały, ale zapchany treścią świat. Dwójka powiększa znacznie obszar gry, a jego centrum jest miasto Korinis. To ono było jednym z głównych celów do zrealizowania dla projektantów i programistów. Jest znacznie większe, gęściej zaludnione i o wiele bardziej skomplikowane organizacyjnie niż którykolwiek z obozów kolonii, więc i proces tworzenia okazał się sporym wyzwaniem. Wyścig z czasem i własnymi możliwościami trwał. Piranie pracowały po 16 godzin dziennie, wracając do domu tylko po to, by złapać kilka godzin snu i znowu powrócić do tworzenia swojej gry. Dzięki temu już po kilku miesiącach milczenia w styczniu 2002 roku na światło dzienne wyszły pierwsze screeny i dość kompleksowy opis świata i możliwości, jakie miały się znaleźć w sequelu. O dziwo, nie odbiegały one zbytnio od tego, co znamy dziś. W marcu tego samego roku pojawiły się wieści, że pierwszy Gothic zostanie przeportowany na konsole Xbox i GameCube. Premiera pierwszej z wersji miała odbyć się już w listopadzie 2002, na drugą fani mieli poczekać aż do trzeciego kwartału 2003. Były to jednak tylko czcze zapowiedzi mające zaspokoić inwestorów. Gothic był stworzony pod klawiaturę, a nie konsolowy pad, a napędzający go z engine nijak nie nadawał się do działania na czymś innym niż pecety. Choć wydawca próbował kusić inwestorów podobnymi wzmiankami o podbijaniu rynku konsol również przy okazji Gothica 2, zapowiedzi te były ponownie bezpodstawne, gdyż jasnym było, że taki port wymagałby zbyt wielkiego nakładu pracy, której nie miałby kto wykonać. Gothic pozostał więc ekskluzywny dla pecetowców. Niestety, kiedy jest się raptem pod firmą dużej korporacji znajdującej się na niemieckiej giełdzie, takiej jak Fenomedia, czasem nie ma się wpływu na różne wydarzenia. Kiedy bańka internetowa pękła i okazało się, że szacunki co do wartości spółki były poważnie przekłamane, w maju 2002 korporacja została objęta zarządem przymusowym.
Władzę nad firmą przejął wyznaczony przez sąd urzędnik, który rozporządzał jej majątkiem tak, by spłacić wszystkie długi i w miarę możliwości wyprowadzić ją na prostą. Dzięki temu zabiegowi przez kolejnych parę miesięcy dawała radę finansować projekty swoich podfirm, w tym Gothica 2, dlatego też pojawił się on na E3 2002 w Los Angeles, gdzie został doceniony przez publikę. Gothic 2 powstawał więc dalej i miał się dobrze. W wywiadzie dla Krawall.de z czerwca 2002 Mike Hoge zdradził, że gra mogłaby być gotowa nawet latem 2002 roku, gdyby nie zawirowania wokół firmy matki. Niemiecką datę premiery ustalono więc na bezpieczną jesień 2002. Związek Phenomedii i Piranha Bytes nie potrwał dużo dłużej. W okolicach sierpnia rozpoczęło się postępowanie upadłościowe firmy matki. Uciekając z tonącego statku poprzez management buyout, czyli sytuację, w której przedsiębiorstwo zostaje wykupione przez własną kadrę kierowniczą, Piranha Bytes przeszło pod nową egidę, nowo założone we wrześniu 2002 roku Pluto Draizin GmbH. Uwolniły się od skandalu, nareszcie po latach przestały być firmą córką większej korporacji i miały większą swobodę decyzji. Potrzebowały jedynie środków, by kontynuować działalność. Joe Wood, choć umowa z Phenomedia przestała mieć w świetle nowych wydarzeń znaczenie, wciąż chciała być wydawcą Gothica, więc zawarto nowe porozumienie. Na jego mocy austriacki wydawca zyskał prawa do wydania Gothica 2, dodatku do niego oraz dalszych sequeli. Piranha Bytes zachowało pierwszeństwo do tworzenia wymienionych gier. Do premiery pozostało mało czasu. 27 września ustalono jej datę na piątek 29 listopada 2002 roku. Cała mechanika i elementy graficzne były już gotowe. Misje i dialogi osiągnęły finalną formę, trwało nagrywanie kwestii przez aktorów głosowych. 11 listopada gra trafiła do tłoczni i wszystko wskazywało, że ukaże się wreszcie w sklepach. Ale tak się nie stało. 14 listopada ukazało się podsumowanie finansowe wydawcy Joe Wood. Miał on po części w wyniku pęknięcia bańki internetowej ponad 4 miliony euro strat w samym trzecim kwartale roku. Zarząd musiał działać szybko i tak też zrobił, ogłaszając restrukturyzację firmy. Nad Gothiciem pojawiło się więc widmo, czy wydawca, a dokładniej odpowiedzialna za dystrybucję podfirma Leisuresoft, da radę dostarczyć produkt do sklepów? Nadszedł upragniony przez fanów piątek i wszyscy byli zawiedzeni. Gothica 2 nie było na półkach. Zaczęły się rozchodzić plotki o przesunięciu premiery. Jak się później okazało, dopiero dzień przed premierą Joe Wood zdołał dogadać się z firmą Koch Media co do wsparcia w dystrybucji gry. Było to zwyczajnie zbyt mało czasu, by dostarczyć ją do niemieckich sklepów. Ku uciesze fanów w ciągu kolejnych kilku dni pudełka zaczęły powoli napływać do sklepów, powstała nawet specjalna witryna zbierająca informacje na temat dostępności produkcji w różnych miastach. Wytrwali fani Gothica mieli wreszcie upragniony sequel w dłoniach. Akcja Gothica 2 zaczyna się dokładnie w miejscu, w którym skończyła się część pierwsza. Chwilę po pokonaniu śniącego, bezimienny bohater orientuje się, że świątynia lada chwila się zawali. Pomimo próby ucieczki zostaje przygnieciony głazami. W międzyczasie bariera znika, a horda byłych skazańców ucieka przez przełęcz w okolice miasta Korinis. To samo czyni Xardas, który w przeciągu jednej nocy przy pomocy swoich demonów buduje nową wieżę nieopodal miasta. Przez kolejne 30 dni stara się uratować bezimiennego. Nie dlatego, że go lubi, ale dlatego, że świat jest ponownie zagrożony i tylko bohater, wybraniec bogów, może temu zaradzić. Dzięki zbroi z magicznej rudy, w którą odziany był bezimienny, zdołał on przeżyć. Miesiąc pod głazami mocno go osłabił, lecz Xardasowi udaje się go przeteleportować do swojej wieży i przedstawić mu niezwłocznie sytuację i nowy plan działania. Jak się okazuje, śniący został jedynie wygnany ze świata, a w swoim ostatnim krzyku przywołał do górniczej doliny wiele plugawych bestii, w tym smoki. Nekromanta podejrzewa jednak, że nawet te mityczne stworzenia nie są ostatecznym zagrożeniem i że kieruje nimi coś jeszcze potężniejszego, więc radzi bezimiennemu z nimi porozmawiać. W międzyczasie królewskie wojska zaczęły wedle doniesień przegrywać wojnę z orkami, a król jak nigdy potrzebował magicznej rudy. Wysłał więc na Korinis oddział swoich paladynów, by przebili się do okupowanej teraz przez orków górniczej doliny i nadzorowali wydobycie. Mieli następnie powrócić na kontynent wyładowanym skrzyniami kruszcu statkiem.
Bohater ma więc udać się do Lorda Hagena, przywódcy paladynów, i pozyskać od niego oko Inosa, pradawny artefakt będący jedynym sposobem na zmuszenie smoków do posłuszeństwa. By to zrobić, musi najpierw dołączyć do jednego z 3 ugrupowań: do strażników miejskich pilnujących porządku w portowym mieście Korinis, do służących Inosowi magów ognia z klasztoru na północy lub do złożonych częściowo z byłych członków nowego obozu najemników z farmy Onara. Po przesłuchaniu i pokonaniu wszystkich smoków na wyspie potwierdza się teza Xardasa, że rządzi nimi jeszcze jeden o wiele potężniejszy byt – smok ożywieniec. Bezimienny zbiera więc swoich przyjaciół i wyrusza w drogę, by zgładzić również jego. Po wszystkim wyruszają zaś statkiem na kontynent. Gothic 2 o wiele więcej uwagi poświęca mitologii świata przedstawionego. Już w 1 można było usłyszeć o 3 bogach – Adanosie, Inosie i Beliarze, których to wyznawców odpowiednio magów wody, ognia i nekromantę Xardasa bezimienny mógł poznać pod barierą. Sequel rozwija tę sferę, choć robi to w dość tajemniczy, żeby nie powiedzieć pokręcony sposób. Jak się okazuje, bohater był od początku wybrańcem najstarszego z bogów, uosabiającego dobro Inosa. Smok ożywieniec zaś to awatar Beliara. Wraz z rozwojem fabuły Xardas odkrywa, że w rzeczywistości bezimienny jest wybrańcem wszystkich bogów, a do tego awatarem Adanosa, czyli boga równowagi. Choć brzmi to wszystko dość niedorzecznie, jest wstępem do większej historii o walce bogów, która miała nadejść w sequelu. Gothic 2 naprawiał wiele błędów pierwowzoru i doszlifowywał to, co najbardziej nie podobało się fanom. Przearanżowano ekwipunek, ekran handlu, zmieniono animację skoku, czy wreszcie dodano sensowną obsługę myszy, nie będącą kalką sterowania klawiaturą. Największą zmianą w zachowaniach postaci niezależnych w sequelu było to, że posiadały one pamięć. W pierwszej części możliwe było rozpoczęcie bójki z dowolną osobą i tak długo jak się ją pokonało lub uciekło na odpowiednio daleki dystans, nie było żadnych przykrych konsekwencji. Wszyscy zapominali o sprawie. Można było to jednak wtedy wytłumaczyć fabularnie, w końcu była to kolonia karna, ludzie dbali wyłącznie o własne interesy. W rozgrywającym się częściowo w opanowanym przez królewskich paladynów mieście Korinis każda bójka ma swoje żniwo. O przewinieniach bohatera dowiaduje się dowódca straży. Gothic 2 w przeciwieństwie do 1 był grą kompletną. Przed odesłaniem do tłoczni produkcję testowały aż 2 niezależne ekipy, upewniając się, że do końcowego produktu nie prześlizgną się rażące błędy. Krótki czas powstawania odcisnął swoje piętno tylko na niektórych aspektach rozgrywki. Na przykład podczas powrotu do Górniczej Doliny łatwo zauważyć, że została ona znacznie zmniejszona poprzez poprowadzenie przez jej środek palisady orków, za którą według fabuły przegrupowywał się wróg. W wyniku tej zmiany odcięto dostęp do bardzo charakterystycznego dla pierwszej części obozu na bagnie, ale za to grafiką łatwiej było przeprowadzić przemianę, jaka nastąpiła w kolonii po upadku bariery. Mieli zwyczajnie mniej roboty. Dlatego też z powodu oszczędzania czasu zdecydowano się umieścić bagiennego smoka nie w obozie na bagnach, gdzie fan serii mógłby się go spodziewać, a w zupełnie innym miejscu. Wspominając o smokach, nie można zapomnieć o tym, jak dużym wyzwaniem było wstawienie do gry tak dużych i nieregularnych modeli postaci. Ponieważ interakcja bohatera z osobami może zajść tylko w ściśle określonych warunkach, w dodatku punkt obrotu modelu musi znajdować się między stopami postaci, a smoki miały wedle projektu być zdolne do rozmowy, programiści i graficy dwoili się i troili, by zmusić bestię do sensownego porozumiewania się z bohaterem. W ostatecznej wersji gry można zauważyć, że najlepszym rozwiązaniem okazało się wprowadzenie animacji cofnięcia się i przycupnięcia dla smoków. Choć ekipa tworząca Gothica 2 włożyła w niego masę wysiłku, nie wierzyła, że osiągnie on sukces. Owszem, sequel miał całkiem ciekawe elementy, dobrze rozwijał historię o walce bogów, ale nie wydawał się twórcom grą na tyle ciekawą, by miała kupić ją tak wielka rzesza osób jak przy 1. Ku uciesze Piranha Bytes i Joe, The Gothic 2 okazał się przeogromnym sukcesem. Jeszcze przed premierą poza granicami Niemiec sprzedał się w 100 000 egzemplarzy. To on w dużej mierze uratował skórę będącemu w wielkich tarapatach finansowych Joe Wood. Niedługo musieli czekać polscy fani na rodzimą wersję drugiej części. Podobnie jak w przypadku 1, tak i tym razem nad polonizacją czuwała firma CD Projekt i ponownie zabrała się za pełną lokalizację.
Część aktorów, w tym Jacek Mikołajczak, powtórzyła swoje role. Niestety sporo ważnych postaci zmieniło aktora głosowego, w tym aż 3 z 4 przyjaciół głównego bohatera. Mimo wszystko po swojej premierze 16 kwietnia 2003 roku polonizacja ponownie została przyjęta bardzo dobrze. Jako że mimo pewnych problemów relacje z wydawcą były dobre, zawarto nowe kontrakty opiewające Gothica 3 i dodatek do Gothica 2. Większość ekipy została oddelegowana do powolnych prac nad trzecią częścią, a 5 osób pod kierownictwem Bjorna Pankratza rozpoczęła ekspresowe prace nad zapowiedzianym w styczniu 2003 roku dodatkiem do sequela. Jakoś trzeba było podtrzymać płynność finansową firmy. Po raz kolejny też Piranha Bytes poprosiło fanów o sugestie, tym razem mając pewność, że będą w stanie je wykorzystać. W międzyczasie, dzięki dobrym wynikom sprzedaży gry, Pluto Dry Cine miało wreszcie kapitał, by zająć się rozwojem jako niezależna firma. Wiosną 2003 roku opuścili więc stare biura Fenomedia, które dotąd służyły im za dom, i przenieśli się do pobliskiego Essen, gdzie wynajęli szeregowiec i urządzili w nim studio. Korzystają z niego do dziś. Prace nad dodatkiem postępowały bardzo żwawo, ponieważ mała ekipa wykorzystywała stworzone już wcześniej, lecz dotąd niewykorzystywane zasoby. Przykładem mogą być preriowe ścierwojady, których zielonkawa tekstura została utworzona podczas prac nad dodatkiem do pierwszego Gothica. W marcu 2003 roku w sieci pojawiły się informacje, jakoby jego premiera miała mieć miejsce już 31 maja. Wkrótce okazało się, że nie była to do końca prawda, a wydawca Joe Wood zapowiedział go na późny czerwiec lub wczesny sierpień. Wkrótce wszystko było już ustalone. Dodatek miał nazywać się Die Nacht des Raben, miał bardzo niebieską i tajemniczą okładkę, a jego data premiery została ostatecznie ustalona na 22 sierpnia 2003 roku. I tym razem wszystko poszło jak trzeba. Gra trafiła do sklepów, a zatwardziali miłośnicy serii oniemieli z zachwytu. Gra z dodatkiem była o wiele bardziej wymagająca, trudność w porównaniu z podstawką przekroczyła wszelkie normy, ale nagradzała doświadczonych graczy, którzy w 2 poprzednich częściach nauczyli się radzić sobie z przeciwnościami w świecie Gothica. Oprócz tego kończyła niedopowiedziane wątki z pierwszej części, zachwyciła krytyków wciągającą fabułą i zupełnie nowym kawałkiem świata do eksplorowania. Nierozmawiającym po niemiecku fanom serii nie było jednak dane dowiedzieć się o tym wszystkim zbyt szybko. Prawie rok zajęło CD Projekt zdecydowanie się na umieszczenie Nocy Kruka w swoim planie wydawniczym. Stało się jednak. 6 maja 2004 ogłoszono, że dodatek trafi do polskich sklepów 15 lipca. Miało to być i tak pierwsze wydanie gry poza Niemcami. Szybko jednak zaczęło się przesuwanie daty wydania, najpierw na sierpień, później rzekomo z powodów problemów licencyjnych firmy Joe Wood na pierwszy kwartał 2005. Udało się wreszcie 20 stycznia 2005 roku, 17 miesięcy po niemieckiej premierze. O dziwo, nie była to też lokalizacja idealna z racji tego, że po raz kolejny zmieniono część obsady i dograne na potrzeby dodatku kwestie miejscami odstawały od tych z podstawki. Niemniej jednak Polacy przynajmniej mieli grę w dłoniach, w przeciwieństwie do Amerykanów, którzy czekali na nią aż do grudnia 2005. Dodatek wymagał do uruchomienia podstawowej wersji gry i żeby móc zagłębić się w jego fabułę, trzeba było rozpocząć rozgrywkę od początku. Już wtedy bowiem Xardas informował nas o nowym zagrożeniu czyhającym na mieszkańców wyspy. Gniew Beliara przyzwał w nieznanej dotąd części Korinis i Arkendarze potężny artefakt, miecz o nazwie Szpon Beliara. Ludzie kierowani przez byłego magnata ze starego obozu, Kruka, starają się go zdobyć, bezczeszcząc znajdujące się tam pradawne świątynie Adanosa, ale także wynajmując piratów, by ci porywali dla nich ludzi z miasta. Niewolnicy byli następnie zmuszani do pracy w kopalni złota. Grupa magów wody stara się w tym samym czasie znaleźć i uaktywnić portal, który pomógłby się im dostać do tej odciętej od świata części wyspy. Prowadzą więc wykopaliska przy starych ruinach. Bezimienny pomaga im, a kiedy wreszcie udaje im się przedostać do Jarkendaru, infiltruje szeregi bandytów Kruka, spotykając przy okazji sporo znajomych z czasów istnienia bariery, na końcu zabijając magnata i zabierając szpon Beliara. Od gracza zależy, czy artefakt zostaje zniszczony, czy jest dalej używany przez bezimiennego.
Ale Noc Kruka to nie był jedynie dodatek fabularny. Ponieważ gracze na forach narzekali na niski poziom trudności drugiego Gotika, twórcy postanowili przesunąć balans całej gry. Najlepiej obrazuje to chyba porównanie broni. Najpotężniejszy miecz w wersji podstawowej zadawał 110 obrażeń i wymagał 100 punktów siły, by można było go używać. W dodatku ten sam oręż wymaga aż 160 punktów siły przy 180 obrażeniach. W Nocy Kruka wszystko się zmieniło. Potwory były potężniejsze, nie zawsze rekompensując swoją moc większą liczbą płynącego z ich zabicia doświadczenia. Każdy punkt nauki był na wagę złota. Nie można było wydawać ich zbyt pochopnie, bo potem mogło się mieć trudności w popchnięciu fabuły naprzód. Nie pomagał fakt, że wraz z rozwijaniem swoich umiejętności koszty ich nauki wzrastały, co oznaczało, że aby być mistrzem w danej dziedzinie, trzeba było wydać jeszcze więcej punktów. W rekompensacie w grze pojawiły się kamienne tabliczki pradawnych, których czytanie zwiększało na stałe dane statystyki bohatera. Oczywiście czytania tych tablic trzeba było się najpierw nauczyć. Po zainstalowaniu polskiej edycji dodatku w plikach gry pojawiał się też jeszcze jeden program – edytor poziomów do gry z dodatkiem. Niemcy musieli pobrać go z internetu, gdzie pojawił się w kwietniu 2004 roku. Po raz kolejny twórcy zapewnili swoim fanom masę zabawy, wydłużając tym samym życie swojego dziecka. Po premierze Nocy Kruka Piranha Bytes ucichło, ale to nie znaczy, że nic nie robiło. Wraz z wydawcą rozpoczęło poszukiwania podwykonawcy, który mógłby stworzyć drugi dodatek do dwójki. Żadne z wybranych studiów nie spełniało jednak wymagań Piranha Bytes, ostatecznie zdecydowano więc poprzestać na Nocy Kruka. Pod koniec lutego 2004 roku wydawca w swoim raporcie za poprzedni rok uciął spekulacje o jakimkolwiek kolejnym dodatku do Gotika 2. Cała uwaga studia została skupiona na Gotiku 3. Na nowe informacje o pełnoprawnym następcu Gotika 2 fani musieli poczekać do kwietnia tego samego roku, kiedy to w wywiadzie dla World of Gothic Kai Rosenkrantz wyjawił, że faktycznie nowa część gry powstaje. O samym procesie jej tworzenia dowiecie się jednak w kolejnym odcinku Gothic w pigułce.